25 lat bardzo szybko minęło. Gdyby nie to, że straciłem włosy, to bym nawet nie zauważył. Czterech chłopaków stworzyło ten klub, tak? Bracia Linkę, Mariusz i Maciek i Robert Szydziak. No i ja. Połączyła nas wspólna pasja do jiu-jitsu, do sportów walki jako takich szeroko pojętych. My nigdy nie robiliśmy tego jako klub, który miał zarabiać, to nie miało zarabiać pieniędzy, to było po prostu nasza zajawka. Przez wiele lat dopłacaliśmy do tego biznesu, żeby mieć gdzie potrenować. Te sale też były różne, więc warunki były różne, od takich naprawdę trudnych. Albo miałeś wybór, iść przez las, ciemno, zima, pada śnieg, pada deszcz, ale wiadomo, no trening to trening, trzeba zrobić, trzeba iść, tak? Więc się szło. Pamiętam, że po pierwszym treningu, jak tam umierałem, dosłownie umierałem, to Bagi jako jedyny podszedł do mnie zapytać, czy żyję, czy jest wszystko ok. Później musieliśmy się przenieść do bunkra. Bez okien. W zimę było jakieś 8 stopni. Trzeba było ogrzewać jeszcze takim palnikiem na gaz. Tym gazem, jak się człowiek tak zaciągnął, to od razu więcej siły było do trenowania. Ten klub tworzą ludzie. I to nie mówimy o tam 30-40 ludziach, to są setki ludzi, a przez klub przewinęły się tysiące. I zależało nam, że to miały być ciężkie treningi, to nas cechowało. Tu nie przychodzili ludzie przypadkowi, każdy wiedział, na co się pisze. Jak przychodził, to musiał zapierdzielać. I tak jak mówię, czy był to policjant, czy to był lekarz, czy to był jakiś łobuz, to on wiedział, że musi tu zapierdalać. I tu gwiazd nie było nigdy. Czy to był mistrz KSW, czy to był mistrz świata tam w grapplingu, czy w czymkolwiek, był traktowany na równi, jak każdy. Musiał robić swoje i to było charakterystyczne dla naszego klubu. Ciężkie obozy, ciężkie treningi, wszystko ciężkie. Natomiast w większości na tych ludzi można liczyć, nie? Ja już wtedy czułem się berserkerem, ale że tak powiem wtedy po rozmowie z Bagim, no on stwierdził, że możemy założyć pierwszą filię i założyłem wtedy łódzką filię Berserkers Team i wkrótce pojawiły się odwiedziny Bagiego i Michała Materli. Myślę, że Bagi jest taką osobą, takim dużym autorytetem jest do dzisiaj i mówię, to on pokazał mi ten kierunek, jak trzeba się prowadzić i jak można to wszystko fajnie osiągnąć ciężką pracą, nie myśląc o tym, czy z tego coś będzie, czy nie będzie, tylko po prostu ciężko pracować, a efekty przyjdą same. Ten klub stawiał na zespół, a nie na lidera jako prowadzącego, bo wynikiem końcowym to, co jest teraz, to jest naprawdę zasługa Piotra i trenerów w BT Gymie i oczywiście kilku partnerów, takich jak Grzegorz, którzy gdzieś tam dobrym sercem są z klubem. Niektórzy mieli przeboje po tym, jak Bagi się dowiedział, co robili. Człowiek potańczył. Kiedyś tam się tańczyło trochę na mieście. A jeszcze jak się dowiedział, że jeszcze jakby eksponowali to, że są z teamu, a robili złe rzeczy, no to wtedy mieli ciężko. Ta trójka gdzieś tam wpadła w pułapkę jakąś, a ja wyciągnąłem pomocną dłoń, żeby ich z tego wyciągnąć. Chodzi ci o ten, co byliśmy, wyprowadzanie z nałogu? Bo to jest taka historia, którą się nie chciałbym dzielić. No. A Policeman się chce dzielić tym? Można powiedzieć, że z trenerem się bardzo długo docieraliśmy. Czasy były zgoła inne. Kiedy miałem niebieski pas, myślałem, że odchwyciłem Pana Boga za nogi. Zbłądziliśmy, ale trener swoimi metodami wychowawczymi, o których dzisiaj wolał, myślę, że nie można mówić, sprawił, że jestem tu, gdzie jestem. Jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. Zdecydowanie zmieniło to moje życie. Zmieniło to mój sposób postrzegania na trudy, które człowiek może pokonać, jeżeli coś bardzo, bardzo kocha.
Oni mogą nie wspominać tego dobrze, bo to nie miało być dobre, tylko to miała być lekcja, ale dzięki tej lekcji są tym, kim są. No, krecik może trochę zwichrowany, ale... Wtedy byłem młodszy i bardziej otwarty na takie głupoty. Pomysł, który wtedy miał Michał z Materla z Policemenem, to, że to wychodzi od serca, a nie, że od jakiegoś tam, a nie próżność. Mam kilku chłopaków, którzy od dzieciaka tu trenowali, jakby widziałem ich, super to było dla mnie też przeżycie, że ja uczestniczyłem w ich życiu. Byłem jednym ze świadków tego, jak oni się zmieniali, dorastali, dojrzewali, zdobywali kolejne rzeczy, czyli tam matura, studia, pierwsza praca, dziewczyna, żona, dziecko i tak dalej, i tak dalej. I nadal są częścią tego klubu, nadal są moimi kumplami. Wiadomo, no życie pisze w scenariusze, więc może już nie mogą się tak angażować, ale mimo wszystko starają się być. Więc dla mnie to jest super przeżycie. Zresztą ja zawsze w pierwszej rzeczy chciałem, żeby ci ludzie, którzy ze mną trenują od młodych lat, byli dobrymi ludźmi i sobie radzili w życiu, żeby ten sport im pomógł po pierwsze w tym, żeby byle przeszkoda nie była dla nich czymś traumatycznym, czymś, co gdzieś tam zapędzi ich w depresję. Sam wiem, że moje życie się bardzo zmieniło, bo zanim przyszedłem na zajęcia, no byłem trochę takim leniem. Nie byłem najgłupszym dzieciakiem, ale jakoś oceny mi zawsze dobrze przychodziły. Specjalnie się nie musiałem uczyć, coś tam naściemniałem i w pewnym momencie sobie zdałem sprawę właśnie przez treningi, że jak się nie zdyscyplinuję, to będę głąbem po prostu. To ma przełożenie jak na treningu. To, że sobie przyjdę, to nie znaczy, że będę dobry. Muszę przyjść i robić coś świadomie. I bardzo mocno zmieniło to moje życie i też staram się, jeżeli jest taka możliwość, to wpływać trochę na tych ludzi, wyciągać ten potencjał, żeby zobaczyli, że przez to, że tutaj przychodzą i coś tak naprawdę robią, to robią już dużo więcej niż 90% ich rówieśników. Kiedy trafiają do nas do klubu młodzi ludzie, jak gdyby chcę im pokazać, że jest jakaś inna alternatywna droga, tak, że można mieć jakąś pasję, w czymś tkwić, a ta ciężka praca, którą wykonujemy na sali, to, że w czymś tkwimy, że się nie poddajemy, to nie tylko ten sport, który będzie robił, to jest później jego codzienne życie, jego cała kariera, tak? Po prostu jiu-jitsu jest czymś naprawdę niesamowitym, nie wiem, dla mnie to jest po prostu styl życia, sposób bycia. Oczywiście nie zamieniłbym się absolutnie za nic za to wszystko, nie? Absolutnie nie, to, że przyszedłem tutaj na trening, to jest jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Nie wiem nawet jak to powiedzieć. Jest to dla mnie jakby rodzina i nie wyobrażam sobie w tej chwili, że mógłbym jakby nie przyjść choćby dlatego, żeby zobaczyć tych ludzi. Ja myślę, że to jiu-jitsu ukształtowało moje życie przede wszystkim, bo w ogóle jestem wdzięczna, że mogłam 20 lat temu przyjść na matę i trenować razem z chłopakami z Berserkers Team. Dało mi to wiele w moim życiu. Tak naprawdę robię tylko to, co kocham. Ludzie, których poznałem, pomogli mi, nakierowali, pokazali mi, którędy iść. Nie miałem pojęcia, jaki bym był, gdyby nie jiu-jitsu. Tu poznałem swoich najlepszych przyjaciół. To mnie rozwinęło w każdym aspekcie. Dalej z tego czerpię, ponieważ z tymi ludźmi, może nie ze wszystkimi dalej mam kontakt. Lubię atmosferę, lubię ludzi, lubię gdzieś tam sparingi, techniki nie lubię, ale lubię się konfrontować. Nie zawsze to wychodzi mi in plus, ale współzawodnictwo bardzo zawsze pociągało mnie w tym całym jiu-jitsu. Nie każdy zostanie mistrzem w sporcie, ale jeżeli sport da Ci możliwości, to jest ogromny sukces, bo jak patrzę na wychowanków, którzy przewinęli się przez klub, to większość tych osób, które u mnie ćwiczyło, to teraz albo prowadzi klub, albo ma świetną pracę, albo rodzinę. Każdy sobie poradził gdzieś w życiu osobistym czy zawodowym i każdy z nich jest taką ciekawą osobą, która potrafi się podnieść. I chyba to jest największym sukcesem dla klubu, dla prowadzących. Jiu-jitsu się wciąż rozwija, wciąż żyje. Te osoby, które zaczęły trenować 20 lat temu jiu-jitsu, widzą, jak zupełnie zmienił się warsztat techniczny, jak zmienił się sposób trenowania. To wszystko wygląda totalnie inaczej niż kiedyś. A to, co jest dzisiaj, no to jest zasługa jakby głównie Piotra i trenerów, którzy pracują w tym klubie, że jest 80 pasów czarnych w drużynie BT Gym. 20 razy były Mistrzostwa Polskie, a 19 razy klub zdobył drużynową Mistrza Polski. Jakby ktoś nam powiedział, że to urośnie do takiego czegoś, co jest w tej chwili, to ja myślę, że bym po prostu
na tamtym etapie powiedział, że coś fantazjuje, nie? Że tak w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę. For the culture, stacking our beats like it's Folgers. We on the move, we in motion. I believe I got a notion. Nothing but love, that's devotion. Budgets don't cost me, I'm with the commotion. I can be Batman, then turn to the Joker. Przez to, że tutaj coś zaczerpnęliśmy fajnego, można nabrać odwagi i zrobić coś nietuzinkowego w życiu. Nie? I dlatego było 25 lat, mam nadzieję, że będzie kolejne, bo to jest niesamowita przyjemność i no duża inspiracja. O. Ale myślę, że BT Gym to jest wielkie wow po prostu. I myślę, że to jest takie celebrowanie tego wszystkiego, co mieliśmy, co przeszliśmy przez te 20 lat, a do czego doszliśmy. Niemniej 25 lat dotrwaliśmy, klub jest, istnieje, ma się dobrze. No ja się cieszę, no co mogę powiedzieć. Ja się cieszę jako jeden z tutaj trybików tego wszystkiego, a jednocześnie jako ktoś, kto dużo tu robił w tym klubie, nie? W sensie takim sportowym nawet. I mam nadzieję, że jak któregoś dnia gdzieś tam już nie będę mógł tego robić, albo mnie nie będzie, albo cokolwiek innego, to ten klub się nie zapadnie i nie zniknie z mapy, tylko dalej będą ludzie, dla których będzie to ważne. Nie? Ja myślę, że fajnie też jest to, że na przestrzeni tych 25 lat są takie kolaboracje jak właśnie nasza marka Berserker Steam razem z Pitbullem, które razem wychodziły i się wybijały po prostu do świadomości ludzi szeroko pojętej. I dzisiaj klub Berserker Steam i klub BT Gym są stawiane jako jeden z najlepszych klubów w Polsce, jak i w Europie. Tak samo marka Pitbull, która dzisiaj ma na dzień dzisiejszy chyba ponad 50 sklepów w całej Polsce i wychodzi na szerokie wody, bo zaczynają otwierać klub w Stanach Zjednoczonych, więc to jest kolejny rynek, który zdobywają i to też jest fajne, że mogliśmy gdzieś razem obok siebie i pomagając sobie dosięgnąć tego wszystkiego. Byli z nami w momencie, kiedy oni z tego jeszcze nic nie mieli, to wszystko raczkowało, nie? A oni nas wspierali i żeby było jasne, to były czasy, gdzie gacie, spodenki do treningu były czymś wyjątkowym. Kiedyś naprawdę to były takie rzeczy trudne do zdobycia i dla wielu zawodników po prostu nie dość, że za drogie, to nie było ich gdzie kupić, nie? Po prostu im bardzo dziękuję za to, że byli z nami w sytuacji, gdzie nie musieli być i nie mieli z tego nic. To się nie przekładało im absolutnie ani na sprzedaż, bo to były inne czasy, ani na nic. Dzięki Pitbull, dzięki Filip i co mogę powiedzieć? 25 lat za nami, mam nadzieję, że następne 25 lat i pomożecie. Sala może być większa, możemy dobudować piętro, więc Pitbull myślę, że pomoże. Chciałem tym wszystkim ludziom podziękować i też im życzyć po prostu tego, żeby dalej byli, dalej pomagali, dalej wspierali. Poza tym bardzo się cieszę, że tak skopaliśmy dupę w tym roku na Mistrzostwach Polski, że nie ma o czym mówić, nie?